Wyobraź sobie lekko słony ser z nutą karmelu, czyli ciekawe smaki świata, brunost, pochodzenie, Norwegia. Brunost to taki ser, który nie gra w tej samej lidze co Gouda. To trochę inna para kaloszy, bo robi się go z serwatki, czyli z tego, co zostaje po zwykłym serze. I tę serwatkę gotują tak długo, aż cukier mleczny, laktoza się skarmelizuje. Dlatego brunost smakuje jak słony karmel. Trochę jakby był deserem, choć jednak nim nie jest. Moje pierwsze podejście do brunost było takie klasyczne. Jem i mówię, okej, ale co autor miał na myśli? I to jest właśnie ten typ smaku, przy którym ludzie nie chcą nikogo urazić i mówią, ciekawy smak, nietypowy. Zamiast powiedzieć wprost, dziwny i specyficzny. I ja też tak miałem. Konsystencja i smak tego sera przypomina mi trochę plastelinę. I tak, wiem jak smakuje plastelina, bo kiedyś ją zjadłem w przedszkolu. Więc mam porównanie. Wracając. Poza tym przez tą konsystencję klei się on do noża, dlatego normalnie używa się do niego specjalnego noża do sera. No, dosłownie podobnego jak obieraczka do ziemniaków. Jednak z tym serem coś jest na rzeczy, bo po czasie zaczyna wchodzić coraz lepiej. No i najlepsze jego wykorzystanie to jest po prostu przetopienie go. Głównie na grzance, naleśniku, gofrze lub coś w tym stylu. Dlatego zrobiłem przepis na grzankę o nazwie kanapka północ-południe i środek też. Jako północ posłuży mi oczywiście brunost, jako południe syrop z granata, a na środek, czyli na Polskę, konfitura porzeczkowa i bułka wrocławska, bo jest miękka w środku i trochę chrupiąca. Więc tak, pół bułki, robię z niej grzanki, podsmażam na patelni, przygniatam ręką, żeby złapały ciepło i się spłaszczyły. Przekręcam na drugą stronę, na to ser, na chwilę i niech się roztopi. Na małym ogniu dosłownie kilka minut, nawet można na chwilę przykryć przykrywką. Wyciągam je i odczekuję chwilę. Polewam tym ultra owocowym sosem z syropu granata i czarnej porzeczki, choć można użyć sam dżem po prostu albo konfiturę. I tak będzie super. I co tu mówić więcej, brunost w Polsce jest mało znany, a naprawdę warto go spróbować chociaż raz. Nie mówię, że każdy się w nim zakocha, ale to jest totalnie coś innego niż zwykłe sery. A czy przeprowadziłbym się do Norwegii tylko dla brunost? No nie, ale można go kupić przez internet, to chociaż tyle.